Witajcie. Dziś chciałbym Wam zaprezentować podstawowe funkcje aparatu Fujifilm Instax Mini Model 10. Po pierwsze, zajmijmy się włożeniem baterii do aparatu. Przestrzeń baterii znajduje się w dolnej części. Po przesunięciu tego oto suwaczka dostajemy się do komory. Zwróćcie uwagę, że tutaj naniesiony jest plus oraz minus i to wskazuje sposób, w jaki powinniśmy włożyć baterię. W baterii plus znajduje się tam, gdzie jest oznaczony plusik, czyli w tym wypadku z tej strony baterii, minusik zaś z tej strony. Po włożeniu zamykamy przestrzeń jednym klikiem. Drugą sprawą to wyjęcie kasety, która znajdowała się wcześniej w aparacie. Otwieramy tylną przestrzeń ładunkową. W ten sposób chwytamy starą kasetę, jak widać jest pusta. Odkładamy i zamykamy aparat. Podstawowe funkcje aparatu to jego obsługa. Po pierwsze, w górnej części znajdujemy trzy rzeczy. Wskaźnik ustawienia odległości obiektywu. Druga rzecz to ilość pozostałych zdjęć. Tutaj mamy przycisk zmiany odległości i tak, po uruchomieniu aparatu mamy nominalne ustawienie 0,63 metry. Po wduszeniu przycisku zmieniamy ustawienie na 3 metry do nieskończoności. Kolejnym przyciskiem jest przycisk zasilania. W tej części do góry znajduje się szczelina, przez którą przechodzą zdjęcia. Na przedniej części aparatu znajdujemy takie rzeczy jak okienko wizjera, okienko światłomierza, lampę błyskową, przycisk spustu migawki oraz czujnik obiektywu i sam obiektyw. Obiektyw po wysunięciu odsłania te dwie klapki. W tej części aparatu, czyli po jego prawej stronie, znajdujemy dodatkowy przycisk spustu migawki. W momencie, kiedy robimy zdjęcie pionowe, fotografujemy w ten sposób, zaś kiedy fotografujemy w poziomie, możemy użyć tego przycisku. Po drugiej stronie aparatu znajdujemy dodatkowe rzeczy, takie jak wyzwolenie lampy błyskowej, wtedy kiedy oświetlenie jest bardzo mocne. Lampa błyskowa automatycznie zostanie wyłączona, ale jeśli na pierwszym planie znajdują się portrety, które chcielibyśmy doświetlić, gdyż znajdują się w cieniu, możemy wymusić to, przytrzymując przycisk wyzwolenia lampy błyskowej. Na dole zaś znajduje się przestawienie funkcji przyciemnienia zdjęcia do góry oraz rozjaśnienia zdjęcia w dół. Możemy to uznać jako wysoki klucz oraz niski klucz. Kolejną rzeczą to oczywiście przestrzeń włożenia kasety, która znajduje się z tyłu, wizjer, wskaźnik załadowania kasety oraz lampka LED wskazująca na ładowanie baterii. Aby uruchomić aparat, musimy wdusić ten oto przycisk. Wysunie nam się obiektyw i aparat jest gotowy. Zwróćcie uwagę, tutaj malutka strzałeczka wskazująca na nastawienie odległości od 0,6 do 3 metrów. Zmiana fokusowania. Strzałeczka przechodzi do góry, 3 metry do nieskończoności. Ponownie wnoszenie fokusowania, zmienię nastawienie aparatu i aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia. Tym przyciskiem wyłączamy aparat. Jak załadować kasetę? Po pierwsze, otwieramy przestrzeń ładunkową. Jest ona gotowa do załadowania kasety. Sama kaseta ma tutaj ząbek. Oddzieramy. Na górze kasety znajduje się dark slide, ciemna folia plastikowa. Ona zostaje. Ta folia zostanie wysunięta w momencie, kiedy przygotujemy aparat do zrobienia zdjęcia. Wkładamy kasetę. Zwróćcie uwagę na żółty symbol, żółtą kreseczkę. Do góry aparatu mamy również taki żółty symbol w tym miejscu. Wkładamy kasetę dokładnie tak, aby oba symbole się zbiegły. Pamiętajcie, żeby kaseta leżała płasko. Zamykamy drzwiczki i w tym momencie widać w tym okienku żółty symbol, który wskazuje, że w środku mamy kasetę i będziemy pamiętać, że możemy zrobić zdjęcie. I teraz do czasu, dopóki nie wdusimy spustu migawki, kasetę możemy w każdej chwili wyjąć. Zwróćcie uwagę, w tej chwili ją odważę i nadal mamy dark slide, czyli nie prześwietlimy pierwszego zdjęcia z góry. Kiedy natomiast wykonamy już pierwsze zdjęcie i na tym oto wyświetlaczu pojawi się cyfra, wtedy będziemy wiedzieć, że już kasety nie możemy wyjąć. Jak przygotować aparat do zrobienia zdjęcia? W prosty sposób. Uruchamiamy zasilanie.
aparat jest przygotowany, lampa błyskowa się naładowała, lampka czerwona zgasła i wduszamy spust migawki. I w tym momencie wyjeżdża nam dark slide i w ten oto sposób na wyświetlaczu pojawia się cyfra 10, czyli 10 zdjęć mamy do wykonania. Z każdym zdjęciem będą się one odliczały aż do zera, do symbolu E. Na chwilę obecną mamy 10 zdjęć i aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia. Po przygotowaniu aparatu możemy albo wykonać zdjęcie za pomocą tego przycisku lub tego, lub też możemy aparat wyłączyć. W ten sposób, mam nadzieję, przybliżyłem Wam obsługę tego aparatu. Jeżeli macie więcej pytań, zapraszam do komentowania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o aparatach Polaroid i Fujifilm Instax, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia.